Cześć! Z tym odcinkiem wykonacie z łatwością wszystkie osiągnięcia Steam w grze Outlast. W poprzednich odcinkach wykonaliśmy sobie wszystkie zadania dotyczące podstawy gry, a w dzisiejszym odcinku uzupełnimy sobie wszystkie osiągnięcia o te, które można wykonać w dodatku Whistleblower. Nie jest ich jakoś szczególnie dużo, bo tylko 6, przy czym 3 z nich wykonamy po prostu przechodząc grę na dowolnym poziomie. Jedynym osiągnięciem, na którym nie będziemy się dzisiaj skupiać, jest Ekstremista, który polega na ukończeniu dodatku w trybie szalonym i jako, że wydaje mi się, że jest to drugie w kolejności najtrudniejsze zadanie w Outlast, to postanowiłam, że poświęcę mu odrobinę więcej uwagi i zajmiemy się nim w całości w osobnym odcinku. Gotowi? No to zaczynamy! Pierwszym osiągnięciem, które odblokujemy po prostu przechodząc fabułę, jest wyciek gazu. Ma to miejsce tuż przed przedostaniem się na spacerniak, kiedy to musimy zakręcić zawór gazu. Kolejnym z tych prostszych jest pod prądem. Osiągnięcie zdobędziemy, gdy po raz drugi wyłączymy prąd. Nie wiem, czy pamiętacie, ale podczas rozgrywki w pewnym momencie musimy wyłączyć prąd, aby przedostać się przez ogrodzenie. Niestety zostajemy sprankowani, prąd włącza się ponownie i musimy jeszcze raz śmigać go wyłączyć. W momencie, w którym zrobimy to po raz drugi, odblokujemy pod prądem. A ostatnim osiągnięciem związanym z podstawową fabułą jest oczywiście Whistleblower, czyli to, które otrzymamy za ukończenie gry. Jeżeli jesteście wystarczająco szaleni, możecie to zrobić na poziomie najtrudniejszym, wtedy odblokujecie od razu 2 za jednym zamachem. Natomiast osobiście proponuję Wam wybrać jakiś łatwiejszy poziom, ponieważ w tym momencie i tak skupimy się na zebraniu wszystkich dokumentów i nagrań, więc stres związany z tym, że nie możecie zginąć, byłby tutaj zbędnym dodatkiem. Okej, skoro wszystko już mamy jasne, to skupmy się teraz na znajdźkach i elementach kolekcjonerskich. Zaczynamy w momencie, w którym uwalniamy się z krzesła. Jest to mniej więcej 7 minuta gry, ponieważ mamy tutaj strasznie długi wstęp i pierwsze nagranie zdobywamy właściwie automatycznie tuż po tym, jak podniesiemy kamerę. Drugie nagranie możecie zdobyć po wejściu do pierwszej wentylacji, kiedy tam zerkacie przez kratki w dół i nagrywacie rozmowę tych 2 strażników na temat potrzeby uzyskania pomocy i dostania się do radia. Dosłownie kawałek dalej możecie zdobyć nagranie trzecie, filmując tego typka zabijającego naukowca. Teraz przyszedł czas na pierwszy dokument, zdobędziecie go tuż po przejściu przez śluzę, po prawej stronie od drzwi wejściowych, będzie leżał na podłodze. Aby zdobyć nagranie czwarte, musicie sfilmować tą bardziej szaloną wersję Magdy Gessler w kuchni, kiedy wysadza ziomkowi głowę w mikrofalówce. Drugi dokument znajdziecie po pościgu i przeskoczeniu przez dziurę w ścianie w laboratorium między 2 komputerami. Aby zdobyć trzeci dokument, musicie przeżyć wizytę w piekarniku. Po rozbiciu ściany, po prawej stronie zobaczycie otwarte drzwi. Będzie się tam znajdowała mała kaplica, a za ołtarzem znajdziecie trzeci dokument. Nagranie 5 odblokujecie dopiero po pościgu, kiedy prześlizgniecie się między 2 regałami, traficie do jasno oświetlonego pomieszczenia z portretem księdza na ścianie. Po jego lewej stronie znajduje się toaleta, a wszystko co musicie zrobić to otworzyć drzwiczki i nagrać zaistniałą sytuację w jednej z kabin. Czwarty dokument znajdziecie w takim dosyć ciemnym kącie, gdy będziecie zmierzać do wyłączenia gazu i przeskakiwać przez taką pękniętą szybę, na wprost Was będzie znajdował się ciemny zakamarek, a w nim na stole znajdziecie dokument. 5. dokument znajdziecie w takim bardzo czystym laboratorium z migającymi czerwonymi światełkami, będzie się znajdował w rogu obok zlewu. Nagranie 6 możecie wykonać dopiero po wyłączeniu gazu i wyjściu na zewnątrz. Gdy zejdziecie schodami, udajecie się w prawą stronę i nagrywacie ziomka, który drze do Was ryja z górnego okna. Aby wykonać 7. nagranie, na rozwidleniu dróg musicie udać się w lewą stronę. Wchodzicie po schodach i w pewnym momencie po prawej stronie zobaczycie kraty, a za nimi ziomka grającego w kosza. Okej, może i ludzką głową, ale robi co może, rozwija pasję i nie szuka wymówek, więc don't judge.
Szósty dokument znajdziecie dopiero po ominięciu bliźniaków na spacerniaku i wspięciu się na górę na wieżę. Aby go podnieść po przejściu przez kratę, musicie skierować się w prawą stronę do otwartych drzwi. Po ucieczce przed Chrisem Walkerem możecie zdobyć nagranie filmując księdza malującego krwią po ścianie. Dosłownie kawałek dalej, po przeskoczeniu przez dziurę w podłodze, wchodzicie do pomieszczenia naprzeciwko i podnosicie 7. dokument z biurka. Dokument 8 znajdziecie po wyskoczeniu przez okno, schodzicie na dół, a następnie wchodzicie do budynku przez okno, a sam dokument będzie znajdował się w rogu po lewej stronie. Kolejny, już 9, znajdziecie w rejonie płotu pod napięciem. Gdy dotrzecie do tego miejsca, naprzeciwko zobaczycie ciemny budynek, wchodzicie do środka, a dokument będzie leżał przed zabarykadowanymi drzwiami na schodach. 9. nagranie możemy odblokować w momencie, gdy po raz pierwszy wyłączymy prąd, podchodzimy do płotu pod napięciem, który był wyłączony i ktoś ponownie go włącza. My zostajemy sprankowani, więc ktoś tutaj ma niezłe poczucie humoru, ale za to nagrywając tą sytuację możemy zdobyć to nagranie. Kolejne 10. zdobędziemy tuż przy końcu tego rozdziału, w momencie, w którym przechodząc przez płot sfilmujemy spadające z góry ciało. Kolejne nagranie zdobędziemy dopiero w bloku ze szwalnią, w momencie, gdy będziemy na jej strychu i sfilmujemy dyndającego ziomka. 10. dokument ukryty jest w ciemnym kącie, za miejscem z metalową szafką, którą należy przesunąć. Wystarczy, że udacie się na wprost do tego ciemnego zakamarka i znajdziecie dokument leżący na szafce nocnej. Nagranie 12 zdobędziecie filmując tą dosyć niepokojącą scenę w szwalni. Nagranie 13 odblokowujecie po nietypowej randce z panem młodym, po prostu filmując tą krajalnicę. 11. dokument znajdziecie na chodniku tuż po wyskoczeniu przez okno. 14. nagranie zdobędziecie po przejściu przez kuchnię do sali gimnastycznej, gdy sfilmujecie tą bardzo realistyczną grę w wisielca. A 15. po ostatecznym pozbyciu się naszego adoratora, filmując jego ciało. 16. nagranie to uwiecznienie płonącego kościoła, a kolejne polega na sfilmowaniu żołnierzy stojących nad ciałem naszego doktorka z podstawowej wersji gry. Dosłownie kawałek dalej znajdziecie 12. dokument, który będzie znajdował się w bardzo dobrze oświetlonym pomieszczeniu po prawej stronie na biurku. A 13, czyli ostatni dokument, znajdziecie po wyjściu z pokoju z telewizorem w ciemnym pokoju po prawej stronie. I jako wisienka na torcie pozostało nam ostatnie 18 nagranie, które wykonamy tuż przy wyjściu z budynku, nagrywając wykrwawiającego się ziomka, który wkurzył nas już kilkakrotnie w tej grze, chciał się nas pozbyć, więc nie żałujmy typa, robimy swoje i niech prawda wyjdzie na jaw. Tym samym zebraliśmy wszystkie dokumenty i ukończyliśmy wszystkie nagrania dostępne w grze. W tym momencie powinniście odblokować te 2 osiągnięcia, no i zostaje nam ostatnie, najtrudniejsze z tego dodatku, czyli ukończenie gry w trybie szalonym, które, tak jak mówiłam, będzie bardzo szeroko omówione w kolejnym odcinku. Także jeśli chcecie wykonać je razem ze mną, to zasubskrybujcie kanał i wyczekujcie kolejnego filmu. Pa!